Dzień dobry widzowie, witam Was z początku albo z końca nadmorskiego szlaku fortyfikacji w gdańskiej dzielnicy Stogi. To jest szlak pieszy. Jest taki dość, powiedzmy, trudny na tym odcinku, gdzie się teraz znajduję, bo jest mnóstwo piachu, ale pozwólcie, że pokażę Wam, jak tutaj dotarłem bezpośrednio z serca Stogów. Szlak ma zaledwie 8 km i przebieg liniowy, nie jest w pętli, ale dzisiaj pokażę Wam wariant, jaki można zrobić, aby dotrzeć w to samo miejsce, z którego startujemy. Szlak fortyfikacji swój początek ma na chwilowo nieczynnej pętli tramwajowej Gdańsk-Stogi. Tramwaje teraz tutaj nie kursują z uwagi na remont mostu Siennickiego. Jest bardzo czytelna tablica z opisem miejsc, jakie można zobaczyć na szlaku. Szlak jest oznaczony kolorem czerwonym. Już od samego początku wygląda to obiecująco. Oznaczenia są czytelne, dość świeże. Już na samym początku tablica upamiętniająca teren byłego cmentarza ewangelickiego. Wszystko zarośnięte, także chyba tylko pozostała tablica. Jak sama nazwa wskazuje, szlak fortyfikacji ma charakter militarny, ale jeśli nawet nie interesujesz się militariami, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przeszedł albo przejechał ten szlak, bo wiedzie on w całości po terenach leśnych, także można sobie pospacerować, złapać trochę oddechu, a przy okazji zobaczyć coś fajnego i może ten temat Ciebie zainteresuje. Historię znam tak raczej średnio, także nie będę się przed Wami wymądrzał. Jak będzie coś ciekawego, to przeczytam i opowiem. Jesteśmy bardzo blisko portu. Tutaj straż graniczna, straż celna, jakieś służby. Już tutaj się Pan mi przyglądał. Duża tablica, że zakaz latania dronami w tym miejscu. Trzeba się przygotować, że może pojawią się jakieś pytania, co my tu robimy z kamerą. Ale nie jest to zabronione, a jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Szlak skręca w lewo. No jest świetnie oznakowany. Także nie mam żadnego GPX-a dzisiaj wgranego. Aczkolwiek przygotowałem sobie ślad w Velomapie. Podaję linka w opisie, także możecie sobie rzucić okiem i posiłkować się moim śladem, jak również pobrać sobie bezpośrednio z aplikacji Veloplaner GPX i wgrać go do swojego komputerka rowerowego. Jak już wspomniałem, jest to szlak pieszy, także mogą czekać nas różne atrakcje, których nie ma zwykle na szlakach rowerowych, jak różne przeszkody, schodki i inne tego typu rzeczy. Pojawiają się też piachy. To już mniejszy mój przyjaciel. No i tyle. Z korzeniami i różnymi takimi przeszkodami terenowymi można sobie poradzić, ale z takim piachem albo z rowem z wodą to już trochę trudniej. I tam jest strzałka na drzewie, także podprowadzę kawałek. Większość szlaku prowadzi dosyć spoko ścieżką spacerową wzdłuż wybrzeża, więc zakładam, że takich odcinków piaskowych będzie mało. No już niestety łańcuch złapał piasek. Co mogę powiedzieć? Do czyszczenia. Tak staram się go w miarę utrzymywać co każdą wycieczkę. Przynajmniej go przetrzeć, nasmarować. Miałem się zainteresować w tym sezonie woskiem, żeby może przesiąść się na wosk, ale no póki co jeszcze smaruję. No, żeby w ogóle wymienić na pasek i mieć to w nosie. No taki, powiem Wam, typowo pieszy, bo dosyć wąsko. Jest trochę tych przeszkód, ale na razie dajemy radę. Było oznaczenie, ale chwilowo je zgubiłem. Jak się idzie z buta, to chyba łatwiej dostrzec te oznaczenia na drzewach, bo jak się jedzie, to tutaj wiecie, zwracam uwagę na przewrócone drzewa, na dziury w ziemi. Także czasem mi coś może umknąć. O, jest czerwony szlak. Dobra, teraz szlak pokazuje, że w prawo. Ale tam na mapce, na początku, widziałem, że tutaj w lewo też jest jakaś odnoga. Szlak teraz pokazuje, żeby jechać w tą stronę, ale tam jeszcze jest schron baterii wydmowej. Jak mógłbym sobie odpuścić obejrzenie schronu baterii wydmowej z 1915 roku? Musimy to zobaczyć. A tutaj po mojej prawej stronie, waszej lewej, odbywa się praca w porcie. Dużo kontenerów.
Taki charakterystyczny dźwięk portu, pracujące dźwigi, jakieś dzwonki. Myślę, że na każdym rowerze oprócz szosy bez problemu się tutaj dojedzie. Zagadałem się do Was i znowu zgubiłem ten szlak. Także no dobra, jadę tutaj na zachód, to może za chwilę go odnajdę, albo przynajmniej tą baterię wydmową, to już później wrócę po szlaku. No tu chyba trzeba być dość uważnym, żeby nie zgubić tych oznaczeń, albo ja po prostu jestem jakiś dzisiaj rozbiegany. No nic, jadę wzdłuż portu. Tutaj wiecie, jesteśmy na wyspie, także tutaj opcje zgubienia są niemożliwe, bo jak będziecie jechać daleko do przodu, to albo zatrzyma Was ogrodzenie, albo kanał z wodą. No i co? No i oczywiście, że źle pojechałem. Tutaj może słabo to widać kontrastowo, bo zaznaczyłem sobie ten szlak na żółto. No i tutaj byliśmy w dwójeczce, skręciliśmy w lewo. Miałem pojechać tu, a pojechałem tu, jestem tu. No ale dobra, to sobie zrobię tutaj taką pętelkę, tak że będzie trochę urozmaicone. Czasem fajnie jest pomylić drogę. Można odkryć jakieś nowe miejscówki. Także takie gubienie się na szlakach też pozwala zwiedzić okolice, jakby to Paweł powiedział, odkryć nowe kwadraty. No tu jeszcze nigdy nie byłem. Słuchajcie. Teraz gdzieś powinienem odbić w lewo. Chyba tu. Bateria wydmowa, czyli na górze na pewno było działo. Z tamtej strony na ten obiekt nachodzi wydma. No od 1915 roku to już tutaj nawiało trochę tego piachu, ale niestety nie ma żadnej tablicy ani zdjęcia, aby sobie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Jest to pierwszy obiekt na trasie, trochę na uboczu. Pójdę dalej, zobaczę, jak to wygląda. Jako że jest to szlak pieszy, to idę na piechotę, bo tyle piachu, że jechać się nie da, ale za chwilę będzie lepiej. No, trzeba trochę mieć kopyto, bo się zapada rower. Może trochę spróbuję zcheatować, ale tu wszędzie jest dużo piachu, także w tej części to naprawdę słabo się na rower nadaje. No ale pamiętajmy, że to jest tylko odnoga szlaku do tego jednego konkretnego obiektu. No i po tym, co widziałem i Wy widzieliście, no możecie sobie ten obiekt darować. Przy ciekawym drzewie w lewo. Charakterystyczne. Widzę, że już powraca ta leśna nawierzchnia. Także, słuchajcie, teraz już będzie tylko lepiej. No i wróciliśmy do skrzyżowania, na którym zachciało mi się zobaczyć schron baterii wydmowej. Już drugi raz nie będę chciał oglądać. Teraz jedziemy dalej. Co nam tam obiecują? Nic, plaże. Dzisiaj za zimno na plażowanie, także będziemy zwiedzać. Pioch, pioch, pioch. Ale ten pioch to już jest taki, że można po nim nawet trochę jechać. Tutaj, jak widzicie po drodze, może zwróciliście uwagę, jest mnóstwo dołów. Na to trzeba bardzo szczególnie uważać. To są doły pozostałości po nielegalnym wydobyciu bursztynu. Bo tutaj na całym tym pasie nadmorskim, łącznie z Mierzeją Wiślaną i Wyspą Sobieszewską, nielegalnie wypłukują bursztyn, a później pozostawiają po sobie takie niezasypane doły. No były przypadki, że komuś wpadło dziecko albo piesek. No i to jest, słuchajcie, niebezpieczne. Niektóre z nich są takie naprawdę duże, że i tutaj koło by mi wpadło. Trzeba być czujnym. Tym razem mamy schron dowodzenia baterii wydmowej z 1919 i zapora przeciwczołgowa, którą właśnie
minęliśmy. Schron dowodzenia jest elementem niedokończonego zespołu niemieckiej baterii nabrzeżnej. Pod koniec I wojny światowej rozpoczęto pracę przy budowie baterii w rejonie Stogów. Betonowy schron miał wymiary 15 na 13 metrów, posiadał strop o grubości 2 metrów, odporny na ostrzał dział morskich kalibru do 150 mm oraz ścianę czołową grubości 3 metrów. Konkret. W ścianie tej znajdującej się od strony morza wykonano szczelinę obserwacyjną o długości 9 metrów z możliwością prowadzenia ostrzału plaży z broni maszynowej. No bo wtedy zapewne tych drzew nie było. Schron posiadał centralę łączności oraz podstawowe zaplecze socjalne dla załogi. W 1944 roku w ramach modernizacji obiektu w celu przystosowania go do obrony w oparciu o pobliską zaporę przeciwpancerną wybudowano w pobliżu zachowany do dziś żelbetowy schron agregatu prądotwórczego. W dawnym schronie baterii wydmowej w latach 70. oraz 90. XX wieku działał bar piwny pod nazwą Szwejk. No i to jest dobra opcja na wykorzystanie tego typu obiektów, a nie tak sobie niszczeją. Zobaczcie, kiedyś bar Szwejk, a teraz Walter White tutaj gotuje. A tak naprawdę to tutaj jest ochronka nietoperzy. Także wejścia są zakratowane takimi konkretnymi zabezpieczeniami, a w środku mieszkają nietoperki. Taki trochę kształt jak łódź podwodna, nadszarpnięty zębem czasu. No, tu ktoś na mewo przyjechał, samotne mewo na plażę. No, to jest chyba ten wspomniany bunkier z agregatem. Miał być w pobliżu, no to chyba jest właśnie to w pobliżu. No i teraz szlak prowadzi deptaczkiem nadmorskim wzdłuż plaży. Takie popularne w sezonie miejsce do spacerów, ale też poza sezonem sporo biegaczy, rowerzystów właśnie. Tu już jest dobra nawierzchnia, tu się fajnie jedzie. Można było pojechać prosto przy samej plaży. Ale jako, że badam pełny przebieg, postaram się nie zgubić tego szlaku. Jest strzałka. Tutaj też jest dosyć fajny parking. No i tutaj można dotrzeć autobusem, jeśli byście chcieli szlak robić z buta. To jesteśmy dosłownie przy wejściu na plażę, które znajduje się tam. Więc można sobie tutaj przyjechać samochodem, autobusem. Ja polecam rowerem. Tak mnie zastanawia ten obiekt. Tu jest brama, dosyć duży teren. Jeżeli ktoś z widzów wie, co tutaj było, to podrzucajcie informacje. Może kiedyś jakiś ośrodek wypoczynkowy, tak bym obstawiał, ale jeżeli ktoś z widzów wie, co się tam znajdowało, to podrzucajcie. Troszkę oszukałem, bo tutaj po lewej piaskownica, ale można objechać. Także no problem. No jesteśmy nad morzem, więc tych piachów wydmowych, no jakby ktoś powiedział, że się nie spodziewał, to byłbym zdziwiony. – 1911 rok. Brak tablicy, to już taka bardziej żulomelina. Wszystko otwarte, ale nie ma żadnej informacji, oprócz tego, że jest to schron baterii wiejskiej. Trochę piachu, ale weźmy to rozpędem. Bliźniaczy obiekt do tego, który widzieliśmy dosłownie przed chwilą, tylko w dużo lepszym stanie, jeśli chodzi o mury. No i taki lekko ustawiony na górce. Jest to prawe boczne stanowisko baterii leśnej. Tak to wyglądało kiedyś.
A tak to wygląda teraz. No właśnie, z uwagi na lokalizację w głębi lasu i na wysokiej zalesionej wydmie było lepiej maskowane, rozposiadało lepszy sektor obserwacji niż sąsiednie stanowisko obserwacyjne baterii wiejskiej, to które widzieliśmy przed chwilą. Jest też od niego lepiej zachowane. Pod koniec II wojny światowej obiekt był wykorzystywany jako ochrona dla obsługi zlokalizowanego w pobliżu stanowiska polowego działa przeciwlotniczego kaliber 88 mm. O, tutaj było kiedyś działo obrotowe, a teraz idealne miejsce na grilla. Polak potrafi, nie? To jest tak spoko ogarnięte, że szlak prowadzi przez ten obiekt, także musimy się przedostać w tamtą stronę. Jakby był to szlak rowerowy, no to musieliby kombinować jakiś objazd, a tak po prostu można sobie iść. A my sobie po prostu pojedziemy. O panie. Gites. Piachy, piachy, piachy. Znowu piachy. No, tego mi brakowało. Wejście na plażę numer 23. Tutaj nieco szybszy odcineczek. Można troszkę nadrobić, jak ktoś kręci na średnią. Dość długi odcinek bez żadnych nowych bunkrów, schronów. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem, ale sugeruję się tylko i wyłącznie drogowskazami i tablicami. Wieża stricte wygląda na obserwacyjną, ale być może też pełniła jakąś inną funkcję. A zaraz obok wieży znajduje się ten ciekawy obiekt. Taki niby bunkier, ale ma sporo otworów, także pewnie służył do obrony. Nie ma żadnej tabliczki, nie ma żadnej informacji. Przez chwilę nawet chciałem wejść tam do środka, ale podejrzewam, że oprócz śmieci, puszek, butelek i papierzaków nic tam nie znajdę. Tu jaka niespodzianka. Można sobie wpaść. Płytkie, ale no, nie chciałbym rowerem tego sprawdzać. No patrzcie, jaki klimatyczny single track. Tu jeszcze mamy takie urozmaicenia, tak blisko miasta, a można się zrelaksować w tym lesie. No powiem wam, że ten szlak 8 km jak na taki pieszy do zrobienia sobie z psem na przykład, to super opcja. Nawet tutaj po pracy można sobie podjechać i się przejechać. Tym bardziej, że nawet taka pętelka z innych dzielnic Gdańska, gdzie sobie dojeżdżacie tutaj, robicie pętelkę po tym szlaku i wracacie z powrotem do Gdańska, to macie super wycieczkę po pracy. Dojeżdżamy do końca wyspy. Oznaczenia szlaku pokazują w prawo, ale też jest tutaj odnoga szlaku w lewo. W śladzie w Veloplanerze wam to zaznaczyłem, także teraz pojedziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż kierują znaki. Sporo samochodów zaparkowanych, ale w sezonie tutaj szpilki nie włożysz. Wszyscy przyjeżdżają na plażę. Była to kiedyś taka mniej uczęszczana miejscówka, a teraz jest bardzo popularna, bo ludzie zawsze szukają ciszy i spokoju, a później niestety się ta wieść roznosi i wtedy wszyscy przyjeżdżają na tą plażę i ten cisza i spokój się kończy. Poniekąd niestety też takie relacje jak moja psują pewne miejscówki, bo jak wam coś pokażę, to potem sporo ludzi chce to sprawdzić. No i to już przestaje być tak kameralnie. Centralny ośrodek sportu akademickiego w Gdańsku, marina jachtowa, obiekty sportowe, centrum zdrowia. Tutaj musicie zwrócić uwagę, żeby nie jechać do samego końca. Zobacz, jak jest tawerna na końcu świata, to skręcamy w lewo. Morska służba poszukiwania ratownictwa. SAR. Przy SAR-ze w lewo. Obiekt radionawigacyjny dla statków. W Gdańsku kilka takich obiektów.
oznaczenia szlaku były, ale tu jest kanał, także tu widać, że wszystko się kończy. Zostawiłem rower, idę dalej zobaczyć, co tu jeszcze jest ciekawego. Fajna ta radiolatarnia, to byłby super punkt widokowy. No niestety nie można wchodzić na takie obiekty. Niestety, no to jest obiekt strategiczny. Także słuchajcie, szlak się po prostu kończy, urywa, nic tu na końcu ciekawego nie ma. Chyba że kogoś interesuje radar, widok na terminal kontenerowy albo na Wyspę Sobieszewską. W jednym z poprzednich vlogów pokazywałem Wam zamknięte wejście na Groble i to właśnie jest ta Grobla, tylko z drugiej strony Wisły Śmiałej. To jest Wisła Śmiała w tym miejscu. Także oczywiście można tu przyjechać. Fajne w sumie miejsce do chillowania, także można sobie zrobić przerwę w trasie, zjeść jakieś kanapeczki, batony, żele, co tam macie, wypić sobie wodę, posiedzieć, pochillować, no i jechać dalej, bo nie ma tutaj żadnych fortyfikacji, nie ma żadnych tablic. Na końcu szlaku jest też krzyż upamiętniający tych, którzy nie powrócili z morza. Od ludzi z górki i z górek, tak jest napisane. A że jesteśmy na górkach zachodnich, no to zakładam, że chodzi o lokalnych mieszkańców. Zawsze jak pojadę szlakiem do końca i tam nie spotkam nic ciekawego, zastanawiam się, czy czegoś nie przeoczyłem. A ja dotarłem już do rozwidlenia, na którym skręciliśmy w przeciwną stronę niż pokazywało oznaczenie szlaku. Ulica Przełom. No tu nigdy nie byłem. Nowy Kwadrat. Paweł byłby ze mnie dumny. O, i tutaj teraz cyk pyk pod górkę. Trochę jak gra w podchody. Są strzałki, są podpowiedzi. O panie, teraz to ta. Dawaj, dawaj, dawaj. O, tam jest jakieś stanowisko ogniowe. Warto się wspinać. Dawaj. Ja pierdykam, moje kolano. I nie wjechał. Słuchajcie, góreczka jest konkretna, ale warto się tu wspiąć. No ten obiekt jest ciekawy. To tak wygląda jak stanowisko kierowania ogniem. Jest taki duży otwór strzelniczy. I jesteśmy na sporym wzniesieniu, także tutaj można było się nieźle bronić. Ten cały budyneczek jest wybiałkowany, także może coś tutaj było. Ciężko powiedzieć. Nie jest zamurowany. Do środka nie wchodzę, ale on wygląda ciekawie. Także nie ma tablicy informacyjnej żadnej. Może jeszcze coś w pobliżu będzie. Także dokładnie nie wiem, czy on pełnił jakąś funkcję w czasach współczesnych. Aczkolwiek to też by było fajne miejsce na bar. Zobaczcie, bar z takim widokiem. No to by było ciekawie. No mamy tych trochę obiektów militarnych z początku XX wieku. To się już w dzisiejszych czasach do niczego nam raczej nie przyda. To jak nie było drzew, no to było świetne stanowisko obserwacyjno-obronne. Teraz wszystko porośnięte lasem, trochę woda przebija, ale za dużo stąd nie widać. No jest jeszcze tutaj jedna górka wyżej i wydaje mi się, że szlak właśnie tam biegnie. Także wjadę do góry, zobaczę co tam jest, no i chyba zbliżamy się już tak do końca. Teraz takim wzgórzem lecimy. Bardzo fajnie. Tutaj słuchajcie, nigdy tu nie byłem, a naprawdę ten odcinek mi się podoba. Z uwagi właśnie na tą różnicę poziomów. Zawsze jakieś widoczki, a do tego troszkę taki aspekt treningowy. Ale chyba już schodzimy znowu w dół. Teraz dobry zjazd. No i teraz po tym piachu. Jak się nie glebnę, to będzie dobrze.
Dobrze szło, ale spękałem na ostatnim odcinku. A już jak się zatrzymasz, to już lepiej sprowadzić. No i koniec szlaku, moi drodzy. Proszę bardzo. Oznaczenie końca szlaku, a kilka metrów dalej przy przystanku autobusowym jest tablica. Taka sama jak na początku szlaku. To, że szlak kończy się przy przystanku autobusowym, to w ogóle już jest rewelacja, bo osoby idące pieszo mogą sobie tutaj wsiąść w autobus i wrócić do centrum miasta. Świetnie. A jeszcze rzućmy okiem, jak jechaliśmy. Zaczęliśmy tutaj przy pętli na Stogach. Pojechaliśmy przez las, tu były te piachy, niestety słaby teren, słaby. I tutaj rozwidlenie, na rozwidleniu pojechaliśmy w lewo. W lewo do baterii wydmowej, która była tutaj. Tu widzę, są zaznaczone 3 stanowiska, ale tak naprawdę to widziałem tam tylko jedno. No i tutaj jest słaby teren, słaby piach. Akurat nie polecam tej odnogi, nie ma tutaj co oglądać. Także następnie jechaliśmy sobie tutaj wzdłuż plaży. Tutaj jest wejście na plażę główną na Stogach. Ogólnie można też pominąć po prostu ten odcinek i przyjechać sobie od Stogów. Tutaj jest świetna droga rowerowa, już była kiedyś we vlogu, także można sobie po prostu dotrzeć do tego punktu, zaliczyć wtedy 1. Tutaj były te zapory czołgowe i pierwszy obiekt, także można się cofnąć ten kawałeczek i sobie pojechać po prostu dalej. Tutaj była 2, tu była chyba ta bateria wiejska, o ile pamiętam. Tu jechaliśmy dalej, tu była gdzieś ta taka ciekawa wieża bez opisu. Zaraz sobie doczytam, co to była 3. No i następnie dojechaliśmy do 5, gdzie się rozwidliliśmy i tu pojechaliśmy na plażę z widokiem. Też nic tam nie było, także jakby ten łącznik, no to wedle uznania. No i następnie lecieliśmy sobie tutaj po tych płytach, patatajkach aż do 6, gdzie się przed chwilą wspinaliśmy. No tu zdecydowanie warto, bardzo fajnie, podobało mi się. No i dojechaliśmy tutaj. To jest szlak liniowy, no ale teraz żeby zamknąć tą pętlę i nie jechać tą samą drogę, polecę sobie tutaj trasą przez Górki Zachodnie. Tu będzie baza magazynowa rafinerii gdańskiej, takie duże zbiorniki. No i polecimy sobie przez Krakowiec. Tutaj jest cmentarz na Krakowcu. Zabudowania z powrotem do punktu startu. Ta wieża 4 to, tak jak myślałem, dawna wieża obserwacyjna baterii artylerii stałej w pobliżu plaży w Górkach Zachodnich, czyli wieża obserwacyjna. A tam obok był jeszcze ten taki budyneczek. Nie ma opisu, nie wiadomo co to jest. Stocznia Wisła. Przystanek Łowicka. Tu się musi spokojnie mieszkać. Cały szlak od startu do mety z tymi odnogami to było raptem 13 km, także traska idealna na jakieś popołudnie, nawet z dojazdem z Gdańska na ten szlak z jakiejkolwiek dzielnicy. Myślę, że to jest spoko. Teraz dni są dłuższe, także macie już pomysł na popołudniową wycieczkę. Jeśli chodzi o powrót, no to możecie oczywiście wracać tą samą drogą. Ja z uwagi na to, żeby było szybciej, wybrałem objazd szosą. Tutaj ruch jest dosyć spokojny. Jedyna rzecz, jaka wkurza, to wiatr. No ale to na otwartych przestrzeniach nad morzem standard. Powróciliśmy do centrum dzielnicy Stogi. W tle za mną pętla tramwajowa, z której startowaliśmy. Cała ta pętelka, czyli szlak plus powrót, to niecałe 20 km, także super propozycja na popołudnie, na wycieczkę po pracy. Jak również można to połączyć z dojazdem z Gdańska. Wtedy wyjdzie Wam trochę więcej kilometrów, jeśli czujecie niedosyt. Dla mnie dzisiaj traska w zupełności wystarczająca. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Zróbcie co tam trzeba na YouTubie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.